znamy się ze środowiska tak naprawdę zdrowotnego. Tak, To, co nas łączy, to nastawienie też na zdrowy tryb życia. Każdy poszedł w swoim kierunku. Ja w głodówki lecznicze metodą Otto Buchingera bardziej, ty Sebastian? Tak, ja bardziej tutaj głodówki wodne z elektrolitami, ale korzenie mamy tutaj podobne, prozdrowotne. No i gdzieś się spotkaliśmy po wielu latach ponownie Tak. i zaiskrzyło inwestycyjnie. Ja szukałem zupełnie innych kierunków inwestycyjnych. Iwona mi przedstawiła Kambodżę, przedstawiła mi całe atrybuty tej Kambodży, przedstawiła całą historię, jak sama szukała tam miejsca na inwestycje i pojechałem. Zauroczyłem się i jestem również jednym z inwestorów w Kambodży. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy, z przejrzystości całych projektów, tak, bo można mieć wgląd, uzyskać wgląd do dokumentacji całej, do też inwestycji, które już zostały zrealizowane, można zajrzeć i ona tutaj chętnie też udostępnia, jak te resorty pracują, jakie zyski przynoszą. Pod tym kątem jestem bardzo zadowolony i z kontaktu też z samą prezes, tak? Tak. No ja myślę też, że nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie ktoś miałby zapłacić jakiekolwiek pieniądze na poczet projektu, gdzie właśnie nie są znane podstawowe dane, fakty. Ja sama będąc właśnie w skórze inwestora, bo ja w każdy swój projekt też inwestuję samodzielnie z własnego kapitału i byłam na tym etapie, kiedy sprzedaliśmy nieruchomości w Polsce, trzeba było zainwestować, to dla mnie taką bazą były właśnie te dane, analizy, pewne takie liczby, które pozwalały oczywiście snuć strategię, wizję na przyszłość, ale takie dawały poczucie właśnie bezpieczeństwa. I chyba na własnych doświadczeniach nauczyłam się też tego, żeby dalej pokazywać to właśnie inwestorom i mieć ten kontakt nie tylko na etapie sprzedaży, żeby wiesz, na krótko Tak, coś tylko zbudować, sprzedać. tylko no, pewnie ma w tego świadomość, że się związaliśmy co najmniej na 30 lat, a Tak. może i dłużej, tak? Więc ta strategia w zupełnie innym świetle, myślę, stawia naszą współpracę i nasze relacje. Znaczy mi jako inwestorowi strategicznemu, tak, który teraz pojechał do Kambodży, bo nie ukrywam, że za moją ręką też dokonało zakupów wielu innych inwestorów, którzy nie byli na miejscu, więc ja pojechałem jako taki wysłannik troszkę na miejsce. Zostałem bardzo fajnie potraktowany, w sensie wprowadzony na budowę, mogłem wszystko przejrzyście zobaczyć. Tak. Nawet na spotkanie nasze miesięczne Tak, na udało spotkanie ci się... miesięczne Tak. byłem przy pierwszym palowaniu, Tak. byłem świadkiem pierwszych 4 pali pod inwestycją, więc na pewno... Ja też doceniam bardzo Twoje zaangażowanie, bo dużo inwestorów, my wprawdzie prowadzimy rozmowy, czy to online, czy nieraz gdzieś w kuluarach, natomiast mało osób decyduje się na przyjazd, bo to jest tak, organizacja swojego czasu, czasu wolnego, zasoby, środki, które trzeba poświęcić na to, żeby się do Azji wybrać. Ty już byłeś u mnie 2 razy, więc to jest też taka informacja dla mnie, że no, mogę na Ciebie liczyć w tym kontekście, że nawet będąc tu w takim środowisku biznesowym, my mówimy o tym samym i my się dobrze rozumiemy, bo Sebastian mógł wszystko zobaczyć od środka. I to nie jest na bazie wyobrażenia, tylko to jest na bazie no, realnych doświadczeń, które tam miałeś. My nigdy nie mamy potrzeby, żeby gdzieś próbować jakąś wspólną strategię tutaj realizować, tylko każdy mówiąc nawet o tym, co tam zobaczył czy widział, no okazuje się, że to jest to, co faktycznie komunikujemy. I to jest dla mnie bardzo ważne, bo oddaje autentyczność projektu i tego, z kim ja chcę w ogóle współpracować, a jak wiesz, nie każdego inwestora do projektu dopuszczam, więc cieszę się bardzo, że pomogłeś też nam pokazać szerszemu gronu, bo wiadomo, że Twój kanał ma określone zasięgi, możliwość zainwestowania w takim projekcie w Kambodży i pomagasz nam też ten kraj promować. Znaczy ja się cieszę, że pozwoliłaś mi, tak? Bo tak jak mówisz, nie każdy może, nie każdy jest w cudzysłowie dopuszczany do inwestycji, bo chcesz, żeby ci ludzie byli naprawdę fajni. Grupa inwestorów. Tu trzeba podkreślić, że to nie jest tylko inwestycja polska, tak? Tylko to są inwestycje międzynarodowe, więc to są kręgi międzynarodowe, jest bardzo dużo inwestorów ze świata. Na pewno Kambodża, dlaczego chciałem przedstawić, no bo w jaki sposób jestem osobą medialną, rozpoznawalną i zanim swoim twarzą, swoim autorytetem, którego staram się nie plamić, jeszcze go nie splamiłem i nie zamierzam go splamić i chcę budować większy autorytet, nie zarekomendowałbym czegoś, czego nie jestem pewien. Czyli pierwszy przyjazd, sprawdzenie, żeby być pewien, no na Tak. pewno przyjechałem pierwszy raz zobaczyć, rozeznać się, czy to faktycznie tak jest, jak opowiadasz, no bo wiadomo, dużo firm różnych, tak, spotykamy. Moja inwestycja, z której się wycofałem,
Na folderach też wyglądała fajnie. Rzeczywiście, jak spojrzałem na budowę Twoją, gdzie budują to dwie, naprawdę więcej jest firm, tylko dwie takie znaczne, tak jak LBL i Kowa, to też już się zagłębiłem w to, wiem, Że zapamiętałeś, jakie które, firmy tak. są Tak. mocne, które się liczą, szczególnie na rynku azjatyckim. To przekonało mnie to jeszcze bardziej. Dla mnie dużym argumentem też, który przekonał mnie do inwestycji u Ciebie, tak, bo to na pewno nie będzie pierwsza ani ostatnia inwestycja i tak jak powiedziałeś, że zwiążemy się na dłużej, pewnie dużo dłużej, Tak. to jest to, że Ty nie tylko budujesz, nie tylko tworzysz, ale dajesz usługę operatora, a Ty akurat jesteś osobą doświadczoną, tak, w zarządzaniu jednostkami hotelowymi, wiesz jak pozyskiwać klientów, wiesz jak robić fajną strategię, żeby ściągać Tak. klientów do hoteli. Znam Twoją jakby już zapowiedź, jak będziesz próbowała pozyskiwać, jak będziesz pozyskiwała, nie próbowała klientów do Portives Palace, Tak. jak będą pozyskiwani do kolejnych pewnie inwestycji, które w przyszłości się pojawią. Więc ja jestem pewny tego, nie boję się, wiadomo. Wszędzie każda inwestycja wiąże się z jakimś ryzykiem. Wszędzie. Nawet kupując mieszkanie tutaj, gdzie dzisiaj pięknie jesteśmy w Gdyni, można kupić mieszkanie i się naciąć na minę. Jeśli chodzi o rynek wschodzący, no ja Azję, mając teraz dużo czasu, bo byłem sam, tak, w Azji, więc dużo czasu spędziłem na takie wchodzenie w to środowisko tego kraju. I naprawdę jestem myśli, że to jest dobre miejsce w dobrym czasie, na pewno na inwestycje, bo to wszystko rośnie, tak? Nawet ja zauważyłem różnicę między styczniem, a teraz połową roku, że już tam się zmienia, czyli na wyspie cały czas się zmienia, co rozmawialiśmy, nawet same koszty zakupów działek, wszystko rośnie diametralnie, a wyspa jest bardzo mała, więc ograniczona i ona nie urośnie. Tak. Myślę, że tą taką, nazwijmy to, stabilizację i pewność daje Ci fakt, po pierwsze, że zobaczyłeś, dotknąłeś, miałeś okazję Tak. sprawdzić własną ręką. Nie każdy ma taką możliwość, dzięki Tobie na wideo można zobaczyć też więcej, więc ja zachęcam w zasadzie wszystkich, żeby odrobili lekcje tak jak Ty, sprawdzili i mój projekt, i firmy, które za mną stoją, żeby sami pofatygowali się poczytać o inwestycjach w Azji i wybrać dla siebie jak najlepszą inwestycję. I myślę, to będzie najlepszą radą dla każdego inwestora, niekoniecznie nawet naszego. Tak.